Cześć, witam, mam na imię Hubert. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak zrobić coś dla mnie lub dla siebie. Chodzi mi o co mi chodzi. Każdy pewnie ma swoje ulubione miejsce niedaleko domu, gdzie lubi sobie usiąść lub chciałby sobie usiąść w tym miejscu, odpocząć, zrelaksować się, poczytać sobie książki, posłuchać sobie muzyki, zrelaksować się. Ja mam takie miejsce w lesie, niedaleko domu, tak więc postanowiłem zbudować ni to ławkę, ni to fotel. Ławko, fotelo, skrzynko, stolik. Byłem w zeszłym roku i w sumie już kilka razy w sklepie. Zauważyłem taki właśnie oto produkt, mianowicie dwa fotele połączone właśnie takim trójkątem a la stolik. Koszt takiego, nie wiem czy widać, 349 euro, czyli około 350 zł. Zaokrąglimy. Taki koszt materiału, taki koszt tego produktu możecie uzyskać w sklepie. Można to wykonać oczywiście w miarę o połowę taniej, ale pamiętajcie, że poświęcacie swój czas, swój materiał, swoje narzędzia, tak? Także jeśli komuś to zlecicie i także Wam taką cenę lub podobną, powiedzmy, no można to zrobić taniej oczywiście, jeśli ktoś jest wprawiony, to zrobi to powiedzmy w parę godzin lub nawet w jeden dzień. Dla niego to może być pestka, ale osoby, która wykonuje, więcej to poświęca. Pamiętajcie, czas to pieniądz, tak? Nie każdy potrafi takie coś zrobić w 4 godziny czy tam 5 godzin i zażądać powiedzmy tam tych 200-300 euro. Dobra, mniejsza z tym. Tu mówimy o cenie. Teraz chodzi mi o to. Koszt materiałów, drewna, które pewnie będziecie potrzebować, to jest około 50 euro. Już tu mówię zaokrąglenie, bo potrzebujemy takich właśnie kantówek. To akurat mam z ramy szafy, także je użyję, to są akurat nietypowe, ale można wykonać zwykłej kantóweczki 2,40 długa, 7 cm szeroka, a gruba na 4 cm. Taka kantóweczka można kupić w granicach, w dobrych czasach mówię, od 2 tam powiedzmy 53 do powiedzmy 5 euro, tak? Już tu mówimy o takiej wysokiej cenie, także potrzebujemy ich około 10 sztuk. Już tu mówię w razie czego, jak lepiej kupić więcej niż mniej, a potem żałować, że się źle przycięło. Tak więc 50 euro powiedzmy na drewno. Koszt następny to będą wkręty. Wkrętów będziemy potrzebować różnego rodzaju, jak i długie, krótkie. Pamiętajcie, że kupić te wkręty złote, najlepiej już samonawiercające, jeśli chcecie zaoszczędzić lub nie, no czyli zaoszczędzić na innych materiałach. Potrzebujemy do tego wkrętareczkę, najlepiej żeby były dwie, jeden na bit, drugi na wiertło. Fajnie mieć wiertło od razu z frezem. Miara, papier ścierny. To są koszty takie poboczne, które no nie będę typowo, bo można to kupić w Lidlu, można to kupić w sklepie z narzędziami już za lepszą cenę. Wiadomo, droższe, czasami są lepsze i wytrzymalsze. Dobrze, w sumie sądzę, że wmieścimy się z malowaniem ze wszystkim w granicach 100 euro, a reszta to jest Wasz czas, który poświęcicie na zbudowanie takiego właśnie stolika. To nie jest nic trudnego, naprawdę sami zobaczycie, że to jest bardzo prosta sprawa. Aha, właśnie. To też fajnie było mieć jakiś kątomierz lub coś w tym stylu, bo tu będą trochę kąty. Dobra. To tyle jeśli chodzi o wstęp. Teraz zabierzemy się za wymiary danej części konstrukcji, co potrzebujemy, tak?
Tak widzicie, wstępne szlifowanie już jest za nami. Końcowe będzie na sam koniec. Nie przykręciłem tych dwóch górnych, bo mam plan co do nich, także tej oto, bo tu też zamierzam mieć zarazem dostęp do tej skrzyni, jak i teraz będę się zajmować przykręceniem płyt plexi od środka, zabezpieczeniem po prostu skrzynki od warunków zewnętrznych, tak aby cokolwiek było w środku, no woda się po prostu nie dostała do środka. Dobra, to jest wstępne omówienie. Odkładamy to na bok. Dobra, teraz przyciąłem wszystkie na jeden wymiar, tak aby było równo z tą właśnie krawędzią z siedziskiem. Rozmieścimy je coś właśnie w tym stylu. Wygładzimy. Dobra. O. I tak to będzie się otwierać. Sądzę, że jest dobrze. Teraz weźmiemy to, rozkręcimy, nawiercimy otwory, połączymy klejem i będzie git. To znaczy... Dobra, tak widzicie, ławka praktycznie została skończona, wszystkie elementy już są na swoim miejscu. Całość została opalona taką oto właśnie opalarką. Zużyłem niecałą taką butlę. Jeszcze tutaj sporo jest, może nawet i nie wiem czy połowę zużyłem czy nie, ale sądzę, że to był dobry pomysł. Ławka będzie stała w lesie, także opalenie drewna to, no myślę, że to jest dobry pomysł. Następnie na to pomaluję wodną farbą, a niektóre elementy jeszcze pomaluję lakierem tak aby no, w 100% zabezpieczyć tą ławkę. Jakie elementy też się okaże później. Dobra, to działam do malowania. Tak widzicie, oto efekt przeróbki lekkiej, zmieniłem jednak zdanie. Wszystko opalone, wyglądało trochę za ciemno i ponuro dodałem elementy białe, czyli pomalowałem siedzisko, oprócz tych właśnie desek, gdzie są inicjały. Trochę rozjaśniło i sądzę, że mi się tak bardziej podoba. Elementy, praktycznie ławkę przyciągłem jedną warstwą lakieru. Przyjdzie jeszcze kolejna warstwa górnej pokrywy. Właśnie zamierzam tutaj dać jeszcze ze dwie warstwy lakieru. A teraz zabierzemy się za uszczelnianie środka i będziemy przykręcać płytę plexi. Jak widzicie, ławka jest skończona, jest na swoim miejscu, tu gdzie chciałem. Przede mną rozchodzi widok na piękny strumyczek. Nade mną mam fajny, rozłożysty kasztan. Jego gałęzie spadają aż
to z naszego strumyka. Mam także widok na budkę lęgową numer 3. Także kontroluję, czy jakieś tam ptaszki wlatują, czy nie. Jeszcze nie. Ławeczka stoi tutaj w lesie około 4 dni. Jestem jak na razie zadowolony. Skrzynka, jeśli chodzi o skrzynkę. Mieliśmy dobry tydzień, gdzie naprawdę padało i wiało. A jeśli chodzi o wiało, to papę z dachu zrywało, można tak powiedzieć. Nie napotkałem żadnych jak na razie problemów, jeśli chodzi o zarysowania, pęknięcia. Póki co jeszcze wszystko jest szczelne. Nasza skrzynka jest zabezpieczona, tak jak powiedziałem, płytą plexi przed jakąkolwiek wodą. Tutaj obkryłem jeszcze górną część właśnie pianką, tak aby pod wpływem ciężaru docisnąć, tak aby woda, która tu spływała, nie dostawała się do środka. Woda zatrzymuje się na tej właśnie pianeczce i spływa właśnie na tą dolszą, na tą niższą krawędź właśnie tej deski. Także środek jest zabezpieczony. W środku trzymam zawsze sobie ręczniczek do wytarcia ławki. Następnie sobie poduszki wystawiam i mogę sobie wreszcie usiąść. Króliczek sobie siada. Czasami Julka sobie usiądzie, nie? No, mam gdzie sobie położyć kubek kawy, odprężyć się i relaksować. Także, tak jak powiedziałem, ławka nie jest skomplikowana, możecie ją zrobić w jeden dzień. Więcej poświęcicie na malowanie tej ławki niż na jej zrobieniu. Koszt, tak jak mówiłem, niewielki. Jeśli zrobicie z materiału z odzysku, możecie zrobić to praktycznie za 0 zł, czy tam 0 euro. Ja zużyłem na moją ławkę około 50 euro, tak jak powiedziałem, część materiałów miałem z odzysku, a część musiałem zakupić. To tyle. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie lajka i subskrybujcie. Dzięki wielkie, pozdrawiam.